Zofia Rydet przede wszystkim jest realistką. Widać w niej zachłanność rzeczywistości, chęć zdokumentowania najmniejszych jakichś zakamarków, szukania jakiegoś porządku. Poprzez dokumentowanie dochodzi do mówienia o pewnych prawdach, o jakichś problemach, które przekraczają tą rzeczywistość. Patrząc na te fotografie Zofii Rydet wczesne, można zobaczyć w Zofii Rydet, tej gigantce polskiej fotografii, kogoś, kto szukał formy w takiej prostych działaniach fotograficznych. Wydaje mi się, że te kadry z tymi kablami, z tym praniem wywieszonym na sznurkach, z tymi budynkami i grą cieni, która jest, to są obrazy, które wszyscy widzimy, konfrontując się z rzeczywistością. To dla mnie są ewidentnie ćwiczenia wizualne z patrzenia z rzeczywistości. Zofia Rydet spędziła II wojnę światową w Stanisławowie, dzisiejszym Iwano-Frankiwsku. Widziała mordowanie Żydów na bardzo dużą skalę, doświadczała tarć etnicznych między Polakami a Ukraińcami w latach 40. Uciekła stamtąd, uciekła na Dolny Śląsk, gdzie doświadczyła z kolei tragicznej sytuacji przemarszu wojsk sowieckich. Jak spojrzeć na ten cały cykl biograficzny, który prowadzi Zofię Rydet do lat 50., to właściwie widać, że do momentu, kiedy robiła te zdjęcia, ona nie miała kiedy w ogóle skupić się na sztuce, bo ona po prostu umykała przed straszną rzeczywistością, która rozpadła się, która jest przepełniona traumą, jakimiś takimi negatywnymi doświadczeniami. I Zofia Rydet starała się pozbierać i niewątpliwie w całej twórczości Zofii Rydet jest ten aspekt takiego poradzenia sobie z traumami, spojrzenia z nadzieją na rzeczywistość, która jest beznadziejna. Bardzo się cieszę, że można zobaczyć te wczesne fotografie Zofii Rydet w tak dobrym stanie. Znaczy, to na pewno jest zasługa Zofii Rydet, która pielęgnowała te fotografie, oraz spadkobierców, którzy doprowadzili do tego, że dzisiaj te fotografie nie są jakieś przemoczone, zniszczone, tylko mogły się znaleźć w muzeum właściwie w dość dobrym stanie. To, co zauważamy na nich, to lekka deformacja papierowego podłoża, a także bardzo drobne uszkodzenia mechaniczne przy krawędziach. To jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, jak dużo zabiegów wymaga w ogóle traktowanie fotografii w przestrzeni muzealnej. Może nawet to nie jest kwestia papieru, tylko samej tej warstwy światłoczułej, tak? Która jest bardzo wrażliwa i na światło, i na zmiany klimatyczne, czyli wszelkie wahania wilgotności i temperatury. Ona nam wtedy po prostu zaczyna pracować, powstają deformacje na fotografii. No a do tego światło, które jest bardzo szkodliwe generalnie dla wszystkich obiektów zabytkowych, ale fotografie są szczególnie wrażliwe. Stąd też warunki, w jakich przechowujemy obiekty, czyli w wyciemnionych szufladach, komodach, tak, one są opakowane, zabezpieczone przed dostępem światła. Zofia Rydet przynależy do czołówki polskich fotografów, a na pewno jest najważniejszą kobietą w historii polskiej fotografii XX wieku. Stąd bardzo się cieszę, że kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie została poszerzona o te kolejne prace, które też rzucają nowe światło na to, jak patrzymy na Zofię Rydet, którą znamy przede wszystkim z ikonicznych prac z końca jej życia, z zapisu socjologicznego, ze świata uczuć i wyobraźni. Natomiast Muzeum Narodowe w Warszawie zdecydowało się na zakup zupełnie z innej epoki prac. To są prace wczesne, z lat 50., 60., same początki jej twórczości, jakieś takie poszukiwanie języka swojego estetycznego.